Mówili nam, że w Czarnogórze jest ładnie, bo no, drogi nowe są. Tak, są super drogi. A że asfalt jest nowy położony. Nie, tak, że mają asfalt. Że w ogóle a że mają asfalt. A więc coś tu się rozjechało. Moim zdaniem tu coś poszło nie tak. Powód tego pierwszego noclegu w hotelu jest taki, że my jutro rzeczywiście z samego rana musimy wystartować o 5, więc żeby nie robić ceregieli ze składaniem namiotu, z jakimś szybkim śniadaniem o godzinie 5 rano. Hotel to też jest opcja. Dotarliśmy do Budapesztu. Dzisiaj z atrakcji, znaczy w sensie, że idziemy spać. Jak u Van Gogha. No jest taka ciekawostka, bo wyjechaliśmy właśnie z Unii. Nie było kontroli covidowej, żadne takie, no ale po prostu był... na granicy? Tak, 1,5 godziny na granicy, synku. Nie sprawdzano żadnych tam covidów i tym podobnych, no ale przeglądali paszporty. Przy wyjeździe dostaliśmy wizę, wbito nam wizę w taką pieczątkę specjalną, no bo opuszczamy Unię i ta pieczątka wygląda tak. Także jest bardzo precyzyjnie przygotowana, wszystko wiadomo od razu, jak po prostu ktoś na to spojrzy, to od razu wie, o co chodzi. Także z powrotem w ogóle nie będziemy mieli problemu, tak myślę. Wczoraj dotarliśmy w takiej okoliczności przyrody. Wyjazd pierwszy, to w zasadzie pierwszy wyjazd, który mamy tym autem, z zestawem, o którym już wiecie. No i tak, właściwie główny test dotyczy, który robimy, główny test dotyczy lodówki, dotyczy namiotu. Natomiast tak naprawdę to jest test naszej wytrzymałości, tego jak uda nam się podróżować jako rodzina, czy w ogóle nam się to uda, czy na dłuższą metę to jest rozwiązanie dla rodziny. Podróż takim autem, no, w którym mieści się 5 osób, ale trzeba się trochę jednak nakombinować, żeby podróżować bezpiecznie. Mam na myśli układanie, ilość rzeczy, które się zabiera, a które mogą się przydać, więc to wszystko jest przez nas testowane przez najbliższe 12 dni. Dojechaliśmy na miejsce około 20. Także podróż bardzo fajna. Już wczoraj mieliśmy przedsmak tego, co dzisiaj nas czeka. Przedsmak malowniczych miejsc. Dotarliśmy, daleko nie było, ale Czarne Jezioro fajnie się prezentuje. Jedziemy trasą P14, a to podobno jedna z fajniejszych tras tutaj w Czarnogórze. Jeszcze P20 była, ale P14 jest rzeczywiście fajna. No to wygląda jak namalowane. Tak przez najlepszego malarza na świecie. Ten wyjazd miał wyglądać nieco inaczej. To znaczy pierwotny plan zakładał podróż grupą samochodów, a jako miejsce docelowe wybraliśmy Grecję. Niestety plan sobie, życie sobie i z powodów nieoczywistych musieliśmy wystartować kilka dni później. No i to skutecznie wyeliminowało nas z grupy. Ponieważ jechaliśmy sami, to musieliśmy też trochę zweryfikować podejście do kilku spraw. Pierwsza z nich to kierunek. Wiadomo było, że grupy nie dogonimy, no i technicznie jest to wykonalne, ale zamiast pędzić na złamanie karku, to woleliśmy coś bliżej, tak żeby trochę odpocząć i dlatego wybraliśmy Czarnogórę. I to był świetny wybór. Druga sprawa, noclegi.
Gdybyśmy podróżowali sami lub na kilka aut, to pewnie nocowanie na dziko nie byłoby problemem, ale jak się podróżuje w pojedynkę i z dziećmi, to u nas bezpieczeństwo ląduje na pierwszym miejscu i dlatego zdecydowaliśmy, że szukamy kempingów. One nie muszą być wypasione, ale zależy nam na czystych sanitariatach. Nasz wyjazd trwał 11 dni. Jedną z niewiadomych to oczywiście było wszystko, co związane z COVID-em. Nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądała kwestia przekraczania granic, jak się podchodzi do sprawy szczepień, testów, paszportów covidowych itd. No, okazało się, że w ogóle się nie podchodzi, niezależnie od tego, czy chodziło o granice Unii, czy przejazdy wewnątrz Unii. Nikt ani razu nie zapytał nas o te sprawy. Być może mieliśmy fuksa, a może nam po prostu dobrze z oczu patrzyło. Samo przekraczanie granic też szło gładko, bo najdłużej na granicy spędziliśmy około 1,5 godziny, a wiemy, że ludzie stali nawet po kilkanaście godzin. Na miejscu chcieliśmy zobaczyć maksymalnie dużo, no ale Czarnogóra w tydzień to jest niewykonalne zadanie. Przejechaliśmy przez Durmidor trasą P14. Jest bajecznie położona z odjazdowymi widokami. Sam przejazd na wysokości 2000 metrów to jest niezła frajda, no bo to trochę tak, jakbyśmy jechali przez Kasprowy. Samochodem. Przez 50 km. Bardzo ciekawe miejsce to Jezioro Czarne i kanion rzeki Piwa i most Durdewicza. Jezioro Czarne może trochę się kojarzyć z Morskim Okiem, z tą różnicą, że tutaj można się kąpać. Kanion i niemal 300-metrowa zapora, no i ten nieprawdopodobny kolor wody. I jeszcze kanion Tary, jako najgłębsze w Europie miejsce tego typu. Tutaj głębokość dochodzi nawet do 1300 metrów. Poniedziałeczek. To taki jeden z fajniejszych poniedziałków, bo do roboty nie trzeba iść. Natomiast po wyjechaniu z kempingu, takie widoki. Więc każdemu życzę, żeby tak mu się zaczynał poniedziałek. Jezioro Szkoderskie to miejsce, gdzie warto zostać na kilka dni. Są plaże, winnice, pływanie z przewodnikiem i tym podobne. My trochę przypadkiem trafiliśmy na Murici Beach. Miejsce jest niemal całkowicie oderwane od cywilizacji. Może trochę dlatego, że żeby tam dojechać, trzeba mieć jaja ze stali albo bardzo dużą pieluchę. Wypad do Murici to miała być taka lajtowa przejażdżka, ładna plaża, sprawny powrót. Jednak droga P16 naprawdę nie należy do najłatwiejszych. Co prawda widoki łagodzą podwyższone ciśnienie, no ale efekt był taki, że jak już tam dojechaliśmy, to nie byliśmy przygotowani mentalnie na ponowny przejazd tą drogą, więc zostaliśmy na noc. W ogóle był taki moment, że mieliśmy wrażenie, że Czarnogóra składa się tylko z dróg standardowych, miejskich i tych oznaczonych literą P, jak panoramik. I każda z tych dróg widokowych może zastąpić solidne espresso albo espresso, zależy co kto pije. Byliśmy w Budwie, Ulcin, w Starym Barze, w Barze i innych mniej znanych miejscach. Objechaliśmy Zatokę Kotorską, no niestety bez zwiedzania Kotoru, ale nadrobimy w przyszłym roku. Oczywiście z uwagi na dzieci, większość miejsc, w których byliśmy, miało dostęp do wody. Słonej lub słodkiej, chociaż dzieciom to nie robiło dużej różnicy. Większość plaż w Czarnogórze to plaże kamieniste, żwirowe albo kamieniste. Ma to oczywiście swój urok, ale warto zabrać ze sobą takie specjalne buty ochronne. Wiele miejsc odwiedziliśmy dzięki inspiracjom z forum na temat Czarnogóry na Facebooku. Linki do tego forum i do strony wklejam pod filmem. Sama strona jest prowadzona przez ludzi, którzy mieszkają tam od jakiegoś czasu, przynajmniej wiele na to wskazuje i to jest bardzo fajne źródło wiedzy. Co odwiedzić, gdzie pojechać, co zjeść, co warto. Tak czy siak pozdrawiamy prowadzących i dziękujemy za informacje. Noclegi. Jak wspomniałem, postawiliśmy na kempingi i pola namiotowe, a nie nocowanie na dziko. Ja rozumiem, że w Czarnogórze jest bezpiecznie, na pewno to nie jest mega kłopot, ale mimo wszystko nie zaryzykuję zdrowia rodziny, żeby to weryfikować. Ponadto kemping zapewniał nam sanitariaty. Tu chodziło o to, że jak człowiek wychodzi z wody, to cały się klei od soli. No i samo spłukanie taką wodą na plaży niewiele zmienia, bo sól włazi wszędzie, we włosy, skórę, ubrania, nawet ręcznik potrafi być lepki od soli.
Poza tym kempingi nie są drogie, a bardzo przyzwoite. Za najtańszy płaciliśmy 10 euro, a najdroższy kosztował nas 25 euro na dobę. Wszędzie była ciepła woda i czysto. Czarnogóra generalnie jest cenowo podobna do Polski. Paliwo kosztuje mniej więcej tyle samo. Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, to litr oleju napędowego kosztował 5,40 do 5,50, a tam płaciliśmy euro 21. Knajpy też nie są drogie i ceny porównywalne z polskimi. Na przykład za obiad dla 5-osobowej rodziny płaciliśmy około 30 kilku euro, no więc jak to się podzieli na 5 osób, to nie jest źle. Ceny pieczywa tak jak w Polsce. Bardzo polecamy burki. Jest ich wiele rodzajów, ze szpinakiem, z serem, na ciepło. Wszystkie są świeże, no i 2 razy większe niż te, które czasem są dostępne w Polsce. Tam kosztują 1 euro za sztukę. Owoce są dostępne wszędzie, w dużych ilościach. Na przykład kilogram arbuza to 40 eurocentów. Do tego melony, śliwki, winogrona, no wszystkiego jest w opór. No i jeszcze wyroby owocowe, na przykład rakija figowa, plus miody, które są dostępne niemal na każdym kroku. Taki litrowy słoik miodu kosztuje średnio około 12 do 15 euro. Na jedzeniu lokalnym, szczególnie na owocach, można spokojnie przeżyć cały wyjazd. Internet i łączność. W Czarnogórze wypada kupić jakiegoś prepaida. My za 500-gigową kartę zapłaciliśmy 10 albo 15 euro. Jedyny jej minus był taki, że z jakiegoś powodu działała wyłącznie w telefonie. Nasz mobilny router w ogóle jej nie widział, no ale bez tego dało się żyć. Przy okazji muszę wspomnieć, że test lodówki i namiotu wypadł fenomenalnie. Namiot sprawdzał się w każdej pogodzie, zarówno w tym bardzo silnym słońcu, a mieliśmy tam temperatury do 38 stopni, jak i w takich chłodniejszych warunkach, gdzie w nocy spadało do 8-10. Natomiast jeżeli chodzi o lodówkę, zero zastrzeżeń. Ta lodówka, którą w tej chwili mamy na pokładzie, to jest lodówka z Julii. Sprawdziła się świetnie. Na 5-osobową rodzinę te 40 litrów, którymi się tam dysponuje, naprawdę w zupełności wystarcza. Mrozi świetnie, utrzymuje temperaturę. Póki co trudno się do niej przyczepiać. Teraz chyba część najważniejsza, czyli ogólny koszt wyjazdu. My przez te 11 dni zrobiliśmy 3700–3800 tysięcy kilometrów i w sumie wydaliśmy 6800, z czego 3500 to był koszt paliwa i autostrad. Jak już jesteśmy przy pieniądzach, to jadąc do Czarnogóry trzeba zwrócić uwagę na to, czy nasza karta na pewno będzie działała. My mieliśmy ze sobą jednego Mastercarda walutowego, który w Czarnogórze po prostu odmówił współpracy. Podobno chodziło o to, że lokalne banki niechętnie obsługują karty ze Stanów, tyle że jak na lekarstwo było banków międzynarodowych. Na szczęście ratowała nas gotówka i pozostałe karty. Oczywiście jak wyjechaliśmy z Czarnogóry, wjechaliśmy do Chorwacji, to wszystko wróciło do normy. Dla nas był to fantastyczny wyjazd. Takie rodzinne offroadowanie jednym kołem po szutrze, a drugim po asfalcie ma sens. I jeśli ktoś się zastanawia, czy warto, to w 100% polecamy. Hey!